Izrael Adesanya czy Glover Teixeira? Te pytanie zadawali sobie fani MMA w Polsce przez dłuższy czas, ale teraz wszystko już jasne. 6 marca na gali UFC 259 Jan Błachowicz w swojej pierwszej obronie pasa zmierzy się z Izraelem Adesanią. Janek, czy możesz zdradzić jakieś kulisy negocjacji? Kiedy w ogóle ten temat tego właśnie pojedynku się zaczął? Znaczy, tajemnicy, no nie ma jakichś tajemnic, nie wiadomo czego, ukrytych tych wiesz, zapisów i tak dalej, i tak dalej. Ten temat się zaczął tak naprawdę dzień po wygraniu z Dominikiem Reyesem, tak? Ja lecąc w samolocie do Polski dostaliśmy już wiadomość, że nie chcemy w grudniu walczyć z Izraelem, więc to się zaczęło od razu. No i co, no ale ja powiedziałem od razu, że jeżeli on chce ze mną walczyć, to musi zaakceptować moje warunki, no bo to jest moja kategoria, ja jestem mistrzem tej dywizji. On wchodzi, więc albo jest po mojemu, albo wcale. Zaakceptował, że marzec, no i jest walka w marcu. No i właśnie o to chciałem się Ciebie zapytać, czy to właśnie, że ta gala, ta walka odbędzie się w marcu, to już jest takie Twoje, powiedzmy, małe jakieś psychologiczne zwycięstwo, bo on naciskał na luty, prawda? Okazało się, że musiał właśnie, tak jak mówisz, ustąpić i ugiąć się Twoim warunkom. Być może, nie podchodzę do tak, no, wiesz, no, dla jednych luty, wiesz, marzec to jest, wiesz, tam parę dni różnicy, dla mnie dużo, także no, można powiedzieć tak, że wiesz, że ja postawiłem na swoim, on musiał ulec, także można to rozpatrywać w takim, że pierwsza taka potyczka psychologiczna wygrana. Czy Ty masz już potwierdzenie, że to będzie walka wieczoru, czy jeszcze się rozstrzyga, czy do tego... Nie, to będzie na 100% walka Na wieczoru, 100%. tak. Jak podchodzisz do tego zestawienia? Czy według Ciebie on w czymś jest podobny do Dominika Reyesa i to Ci może pomóc w tej walce? Jedyne co jest podobne to, że jest stójkowiczem, tak, i że potrafi walczyć z dwóch pozycji, tak, że zmienia te pozycje. Dominik walczył z jednej, ale z Mańkuta, tak, więc jeżeli Izrael jest normalnie walczy z normalnej pozycji, to jeżeli nas Mańkuta stanie, no to nie będzie dla mnie nic nowego, ale tak to jest kompletnie inny zawodnik, nie szablonowy, no kompletnie inny styl, tyle, że w stójce, także no będziemy musieli troszeczkę podejście zmienić do niego, troszeczkę inne rzeczy przyszykować i na coś innego uważać. To jest zawodnik, który jest bardzo wysoki, z bardzo dobrym zasięgiem. Czy masz odpowiednich sparring partnerów do tego, czy już w ogóle zrobiliście taką, powiedzmy, selekcję z trenerami, z kim chcecie się przygotowywać do tej walki? To już taka wstępna selekcja zrobiona. Wiadomo, że na te sparingi takie najcięższe to jeszcze za wcześnie, więc jeszcze troszeczkę czasu jest. Ale na pewno kogoś znajdziemy pomimo, wiesz, trudności jakie panują. Będziemy mieli z kim sparować jak zawsze tutaj w klubie. Na miejscu nie brakuje nikogo. Nawet, no, choćby na przykład pierwszy lepszy, który mi się przychodzi do głowy, no to Izugo, no, który warunkami, oprócz tego, że jest dużo cięższy, no to idealnie i wzrost, i styl poruszania się, i zasięgi ma takie same. No, jedyna różnica to, że jest dużo cięższy, tak? No ale będziemy na pewno korzystać z jego pomocy. Nie wiem, czy śledziłeś może sieć, ale też fani chociażby na Twitterze już mieli nawet takie pomysły, żeby tutaj do WCA ściągnąć Alexa Pereira. To jest ostatni zawodnik, który znokautował Izzy'ego tylko na zasadach kickbokserskich. Czy Ty byłbyś otwarty na taką współpracę, gdyby faktycznie była możliwość? Wiadomo, no, na pewno by to coś dało, pomogło. Pytanie, wiesz, gdzie on jest, gdzie on trenuje, czy się dało go ściągnąć, ile by sobie życzył, wiesz. To jest w dzisiejszych czasach, wiesz, przylecieć do Polski, no to wiesz, czy by ominął kwarantannę, czy nie. No to jest chory świat na razie jest i ciężko planować takie rzeczy. Co myślisz o Izzym tak personalnie i czy Wy byliście na Fight Island, walczyliście na tej samej gali, czy tam miałeś z nim jakąś styczność, tak żeby zamienić chwilę słowa, czy obserwowałeś go może z boku, jak on się zachowuje, jaki to Nie, jest no, człowiek? wiesz, nie znam go prywatnie, znam tyle, ile tam, wiesz, z mediów. Minęliśmy się parę razy, wiesz, w korytarzu, no tylko siema i tyle. Także no nie rozmawialiśmy ze sobą, pewnie taka dłuższa rozmowa nas jeszcze czeka w międzyczasie. Dana White został niedawno zapytany o to, jaką walkę on chciałby zobaczyć w 2021 roku. No i on powiedział, że jego wymarzonym zestawieniem byłaby walka Adesani z Johnem Jonesem. Ty już parę razy pokrzyżowałeś mu plany. Jak się czujesz z tym, że po raz kolejny może gdzieś tam te idealny świat Dany White'a nieco zniweczyć? Bardzo mi z tym dobrze, bardzo się cieszę. Także zrobię wszystko, aby jego plany znowu nie wypaliły i żeby, wiesz, że znowu musiał troszeczkę z opuszczoną głową kombinować co dalej. Jakieś wasze relacje od czasu, kiedy ty zdobyłeś pas, się zmieniły, czy to wygląda dalej tak samo? Twoje z Daną White'em? Nie, tak samo. Nic się nie zmienia, no wiesz. No, Business as usual. tak, biznes jak zwykle, nic się. Nie dzwonimy do siebie na święta, nie składamy sobie życzeń. Tyle.
Nieco, znaczy nieco, najbardziej poszkodowaną osobą tutaj w całej tej sytuacji jest Glover, dlatego że on ma 41 lat, bardzo chciał z tobą zawalczyć, ma serię, jeśli się nie mylę, 5 wygranych. Nie masz może takiego wrażenia, że w tym momencie Glover to jest taki Janek, powiedzmy, z ostatniego roku czy 2 lat, gdzie ty też zasługiwałeś na tę walkę o pas, ale musiałeś czekać, ktoś tam inny gdzieś wskakiwał przez ciebie? ale wyczekałem, więc on też pewnie wyczeka prędzej czy później. To nie wiesz, ja nie wybieram sobie rywali, to jest nie moje zadanie, moim zadaniem jest pokonanie tego, kogo mi dadzą. Dostałem Izraela, więc pokonam go. Jeżeli bym dostał Glovera, tak samo bym się cieszył i starałbym się pokonać jego, więc teraz jest easy, później będzie może Glover, może kto inny, zobaczymy. Czyli w ogóle tematu Glovera ze strony UFC nie było, nawet przez moment. Nie, nawet na chwilę, raczej cały czas była tylko i wyłącznie proponowana ta walka właśnie z Adesanią, kwestia tylko terminu. Czy fakt zdobycia pasa UFC gdzieś ściągnął z ciebie tę presję? Bo już teraz możesz, nieważne co by się dalej wydarzyło w twojej karierze, to nikt ci nie zabierze tego, że byłeś mistrzem UFC. Ale ja chcę nim zostać, tak? To nie jest tak, że wiesz, że presja zawsze jakaś będzie. Gdyby tej presji nie było, to ja bym chyba tego nie robił, no bo ja też to lubię, to uczucie, tak? Także ja się cieszę, że te emocje cały czas we mnie są, że cały czas mi się chce to robić i to mnie napędza. Walka ma odbyć się, przynajmniej tak jak mówiłeś, zanim zaczęliśmy rozmawiać, nagrywać w Las Vegas. Pytałem ciebie o to przed walką z Reyesem, ciekaw jestem, czy coś się może zmieniło. Wtedy mówiłeś, że czy to mały oktagon, czy duży oktagon nie miało dla ciebie znaczenia, czy teraz z takim Adesanią, który lubi skakać, hasać wokół rywali, to może mieć znaczenie? Więc na pewno łatwiej będzie go złapać, tak, zamknąć gdzieś przy oktagonie, przy siatce. Jeżeli będzie taka potrzeba, łatwiej będzie ustawić jakieś obalenie, jeżeli to będzie mniejszy oktagon, więc na pewno będzie miało jakieś to znaczenie, ale mówię, ja do tego tak nie podchodzę, no bo to jest mały szczegół, na który może mieć wpływ, ale nie musi. Raczej chcę się skupić bardziej na tym, żeby być, wiesz, w super formie, a nie na tym, czy walczę w małej czy wielkiej klatce, tak? To nie jest walka partyzancka, wiesz, żeby gdzieś tam wykorzystywać, chociaż trzeba jak najbardziej, ale mówię, wolę się skupić na tym, żebym, wiesz, był przygotowany jak najlepiej w 100%, bez kontuzji, wyświeżony, wyspany, wiesz, gotowy do boju, głodny walki, a nie, kurczę, walczę w małym oktagonie, kurczę, nie dam sobie rady, albo za duży będzie mi uciekał, bez sensu, nie chcę sobie tym zaprzątać głowy. Co bardziej zmieniło twoje życie? To, że zostałeś mistrzem UFC, czy to, że zostałeś, chociaż to jest świeże doświadczenie, ledwie kilkutygodniowe, że zostałeś ojcem? Na pewno to, że zostałem ojcem, bo to, że zostałem mistrzem UFC, to wiesz, odczułem tą zmianę na powiedzmy miesiąc, 2, gdzie się naprawdę było głośno, bardzo dużo się działo. A teraz już troszeczkę ucichło, już jest, wiesz, już tak to moje życie wróciło do normy, a no ja wiem, że już jak jest syn, no to to się nie zmieni no przez bardzo, bardzo, bardzo długo. To jest też coś, do czego nawet najlepszy sztab trenerów i ludzi wokół nie jest się w stanie tak całkowicie przygotować. Jak się odnajdujesz w tych pierwszych tygodniach jako ojciec i jak radzicie sobie z Dorotą też z łączeniem tego właśnie z obowiązkami takimi jak tutaj treningi, praca? No ja pracuję, Dorota, ona pracuje dla mnie, więc może też to robić zdalnie, więc no i zajmuję się dzieciakiem teraz więcej. No odciąża mnie, żebym mógł się wyspać, żebym mógł właśnie przyjść na trening wyspany, wypoczęty, gotowy do treningu. No są miłe chwile, są ciężkie chwile, no ale ja się cieszę. No, każdy musi to przeżyć, poczuć. Zaakceptowałem, że tak będzie, że będę troszeczkę mniej wyspany. No i co? No i tyle, no nic z tym nie zrobię, ale mówię, tak czy inaczej moja narzeczona, matka mojego syna i moja menadżerka, mówię, odciąża mnie na tyle, że mógł właśnie przyjść na trening i z uśmiechem na twarzy, a nie, wiesz, kurde, jeszcze bym pospał godzinkę. Nie? Podobno tata kopie mocniej i masz tutaj dodatkową motywację, kiedy już przychodzisz na treningi. Jest jakaś zmiana takiego nastawienia, czy raczej nie? No wiadomo, fajnie by było, wiesz, żeby syn, wiesz, żeby był jak zdobywałem razem ze mną, jak zdobywałem pas w brzuchu. Teraz fajnie jakby zobaczył, wiesz, jak ten pas bronię. Wiadomo, że on tego jeszcze nie będzie pamiętał i w ogóle, ale ja mu później będę o tym opowiadał, więc fajnie jak będę mógł mu powiedzieć, że razem triumfowaliśmy. Dorota towarzyszyła ci na wszystkich albo na większości ostatnich walk. Pytanie, czy teraz w marcu będzie mogła z tobą polecieć do Las Vegas? No, robimy wszystko, żeby mogła. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak się uda poukładać, jak się uda, wiesz, czy zabierzemy ze sobą dzieciaka, czy któraś z babci zostanie. No chcemy, żeby była, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Powiedzmy w ciągu ostatnich, nie wiem, 2, 3, 4 miesięcy wy nie mieliście chyba za dużo czasu, żeby faktycznie gdzieś odpocząć, wziąć jakiś urlop, bo ciągle wokół was coś się działo.
Czy teraz planujecie może po tej walce, żeby na przykład zostać w Stanach dłużej i faktycznie w końcu odpocząć? Znaczy nie, no jeżeli wiesz, jeżeli byśmy zabrali syna, no to jak najbardziej, jeżeli nie, no to wracamy i będziemy kombinować gdzieś tutaj bliżej, tak? Zobaczymy, na ile się uda, na ile nam pozwoli rzeczywistość. Jeśli mówimy o zawodnikach, którzy teraz w wadze półciężkiej są, to są jakieś takie nazwiska, które Ciebie najbardziej interesują gdzieś tam niżej? Nie mówię, których już postrzegasz jako przyszłych rywali, ale którym warto według Ciebie się przyglądać. No na pewno Rakić też będzie walczył na tej samej gali. No, Thiago Santos cały czas w grze, pomimo że przegrał teraz z Gloverem. Glover wiadomo. No fajna walka teraz się szykuje. To co mnie ciekawi, Nikita Krylow z Ankalajewem, także to na pewno będę patrzył bardziej, wiesz, może nie na Nikitę, ale na Ankalajewa jak sobie poradzi. Czy nie poradzi. W tej mieszance brakuje Rumble Johnsona. O nim się mówiło jeszcze parę miesięcy temu, że on właśnie w lutym ma wrócić do UFC. I ostatecznie jednak iść do Bellatora. Żałujesz, że akurat jego zabraknie w tej całej mieszance? Wiesz co, no wiesz, wszystko się może zdarzyć, tak, może jeszcze wróci. No wybierają łatwiejszą drogę, nie mnie to oceniać. No szkoda, no ale no poszedł tam i tyle. No, jakby nie będę ubolewał i płakał. Śledząc Twoje media społecznościowe, widać, że chętnie i w miarę możliwości często morsujesz. Jestem ciekaw, czy to jest jakiś taki element, który też pomaga Tobie w sporcie, w przygotowaniach, czy to jest raczej kwestia relaksu i tylko takie sprawy zdrowotne? Jeśli chodzi o morsowanie, to pomaga nie tylko w sporcie, ale ogólnie w całym życiu. Tak? To każdy, kto morsuje, to wystarczy poczytać, ja to sprawdziłem od wielu lat na własnej skórze, że to działa i pomaga. Także no, wiesz, masz coś za darmo, co jest lepsze niż, nie wiem, mnóstwo, nie wiem, lekarzy i chemii, którą by chcieli w Ciebie wtoczyć. Wystarczy wejść do zimnej wody na parę minut raz w tygodniu. I ostatnie pytanie. Niedługo poznamy rozwiązanie plebiscytu na najlepszego sportowca. Jesteś w gronie tym naprawdę ścisłym faworytów. Jak się z tym czujesz i gdybyś Ty miał zagłosować na kogoś poza sobą, to na kogo Twój głos by poszedł? To czy czuję się bardzo dobrze, tak? Wyróżniony po raz kolejny w tak zacnym gronie, także jest mi niezmiernie miło. Na kogo bym zagłosował? Kurczę, wiesz, ciężki jest wybór, naprawdę jest mnóstwo wybitnych sportowców, ale tak wydaje mi się, no, że Iga Świątek.